Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym vlogu. W tym momencie wyjeżdżam z Ząbkowic Śląskich, czyli w miejscowości, w której mieszkam. Wyjeżdżamy do Torunia na treningi, na których będę jeździł moim BMW 46. Będą to treningi driftu, które organizuje Peter Kozłowski, którego możecie kojarzyć z ksywy Dollars. Ma on kombinezon, który jest cały w dolarach. Nie są to prawdziwe dolary, ale jest to kombinezon właśnie, który ma na sobie te banknoty, żeby to tak mega fajnie wyglądało. Jedziemy do Torunia na motopark. Na tym treningu cały czas tor będzie polewany wodą, więc będziemy jeździć budżetowo. Mało opon zużyjemy, dlatego że będziemy jeździć po mokrym. Rzadko raczej jeżdżę po mokrym, więc będzie to fajna okazja, żeby się właśnie tego nauczyć, bo jeżeli umie się bardzo dobrze jeździć po mokrym, to też będzie się umiało jeździć po suchym. A ja teraz przejdę może do taty, bo jedzie on z nami, a nasza ukochana mamusia jedzie za nami albo przed nami, już nas pewnie wyprzedziła naszym samochodem, a zaraz widzimy się z tatą. Szybka transformacja, przed chwilą siedziałem tam na fotelu, a teraz siedzę z przodu z tatą. Przywitaj się. Siema, czołem wszystkim. BMK jest, trochę jej nie widać. Zaraz do Was wracam, poczekajcie chwilę. A few minutes later. Będzie on już teraz trenował na mokrym. To są takie nietypowe trochę treningi, tak jak Olek powiedział. Co nam daje jazda po mokrym? Jazda po mokrym daje nam to, że jesteśmy w stanie sobie fajnie pohamować lewą nogę i fajnie ustawiać kątem samochód. Wygląda to trochę jak slow motion, że wolniej się jedzie, ale można jechać świetnym kątem. Czyli Ale to, co ja powiem, wtrącę się, w środku nie wygląda to tak samo wolno, bo w środku jest taka dynamika, że trzeba być na serio mega szybkim. Tak, jest, tylko że jeśli zakręty są zacieśniające, że jedziesz i tak jak w Toruniu na przykład, ty masz pierwszy prawy, później ten długi lewy i on jest na końcu zacieśniający, że kończy się ten asfalt i wypadasz. Tam go musisz dohamować trochę lewą nogą. A tak, no. No, właśnie. Trzeba hamować tą lewą nogą, żeby pojechać po zonie, czyli po kwadracie, który jest namalowany białą farbą i Tak. trzeba w niego wjechać tylnymi lub przednimi kołami, zależy gdzie ona jest, ale na torze w Toruniu jest tylko jedna taka, gdzie trzeba przednimi kołami wjechać, Trzeba po prostu dohamować się tam, żeby dociągnąć do tej zony. żeby cały ten łuk pojechać na mokrym, to trzeba się tam dohamować tą lewą nogą, żeby to miało po prostu, żeby było punktowane i żeby było zaliczone. Więc, No tak. Więc na tym będziemy się skupiać. Prędkość jest zawsze ważna, bo co się liczy? Prędkość, kąt, Styl, styl, no i wiadomo, no i zony, tak. prawda? No. Natomiast wiadomo, tak jak oglądaliśmy na Drift Czym Masters, gorsze warunki, tym mniejsza prędkość jest. To tak jak na Dokładnie. Drift Masters teraz było lane, tak, Bo było padał- lane wodą, bo bo padał padał deszcz. deszcz na dworze dach był i zamknięty, było trzeba zamknąć dach, a jakby był otwarty, to by się wszyscy zaczadzili tam po prostu. jakby był zamknięty, to by wszyscy się No, jakby był na suchy, to by się Tak. wszyscy tam podusili w środku. I widzisz jak to wyglądało, nie? Jechało szybko, w zonach, w punkty, Trochę wolniej, kątem, ale dużo wolniej. no dużo wolniej. I to jakby, ale widzisz, zweryfikowało, kto To jest dobrym dobrym zawodnikiem, bo Kto tak. jest dobrym zawodnikiem. To jest dobrym Ale kierowcą. punkty, jeżeli chodzi o Drift Masters w 2023 roku, jak było po suchym, wygrał Kali Rovampera, on miał 99 punktów, czyli taki, Ale kwalifikacje tylko. kwalifikacje, tak. Bo Mówię o punktacji przejazdu. o kwalifikacjach. No. Tak. A w tym roku, na tegorocznej edycji, było to prawdopodobnie 93 albo 94 punkty, więc na tym mokrym też jest ciężej. No jest wolniej, jest ciężej, ciężko jest ten kąt taki ustawić duży. Mimo, że są najlepsi zawodnicy z Europy. No tak, ale też ile osób, zobacz, pospinowało, No, ile osób poodpadało. było też tak, że była para i lider jechał bardzo dobrze, a goniący przestrzelił zakręt i wjechał w lidera, no i wtedy przegrał. No właśnie. No. A dlaczego? No bo było mokro. No tak, i nie dohamował tak i wjechał za szybką prędkością i go wyrzuciło. Był tak blisko, że Te warunki mokre dojechał. są trudne, ale ja zawsze powtarzam. Jeśli potrafisz jeździć To samo przed chwilą powiedziałem. na ciężkich warunkach, to na
przewidywalnych warunkach jest ci o wiele łatwiej, no i jest prościej po prostu, nie? I można jechać pewniej. A tutaj chodzi o to, zawsze Marian Bublewicz mówił, czym gorzej, tym lepiej dla Mariana. Tak mówili jego kibice. Dokładnie. To są tego typu słowa, więc zresztą popatrz, oglądaliśmy ostatnio Artona Sennę, film. Tak, polecam bardzo. Polecamy. I co było? Kiedy on trenował? Kiedy tato prosił go, żeby trenował? Na mokrym. Na mokrym. Wszyscy zjeżdżali. On jechał dalej. On jechał dalej. Albo wyścig w Monako. Albo wszyscy kończyli wyścig, wielce zmęczone gwiazdy, wszyscy zmęczeni, już idą, a on co robi? Wchodzi do warsztatu i mówi, zostajemy, potrzebujemy jeszcze 2 godziny, mam wszystko teraz w głowie, pracujemy nad ustawieniami auta. Bo on to w tym momencie miał w głowie. Jutro już tego nie będę pamiętał. I to są te klucze do sukcesu, który ty chcesz mieć. Dokładnie. Czyli ciężka praca. To, że starasz się być twórcą dla swoich kibiców, dla swoich fanów, dla swoich odbiorców, to super, ale ty jesteś tak naprawdę zawodnikiem. Zawodnikiem, a dopiero później twórcą. Fajnie jest, że pokazujesz to, co robisz. To, co cały czas robię. To cały czas robisz, ale trzeba podkreślić bardzo mocno, że to jest niestety ciężka praca, którą wykonujesz, bo jedni jadą sobie na basen, a my wtedy jedziemy Na trening i ciężko pracujemy. Więc to tak nic nie ma za darmo, ale bardzo się z tego cieszymy. Dokładnie. A my tymczasem jedziemy dalej. Pokażę wam teraz, co robi młody pelikan. Jakie ma komforty. Doszliśmy już do końca padoku, widzimy się przy belce. Co ja czy nie? Rozplątuję buty. Wow. Nie tak, że oglądam swoje vlogi. Mój Mówisz, motor. telewizor jest, to musi korzystać. Idziemy na kwalifikacje. Pozdrawiamy. Hej Mercedes, Jak mogę pomóc? planuję kupić samochód elektryczny. Najważniejsze, żeby był to model z asystentem głosowym MBUX, czyli ze mną. Hej Mercedes, Tak, proszę. powiedz jakiś kawał, jakiś dowcip. Stoją 2 świece nad wodą. Chciałabym umieć pływać. Mówi jedna. Ja jakoś się do tego nie palę. Odpowiada druga. Ja jakoś się do tego nie palę. Dobra, dawaj jeszcze to. Dobra, trzymaj. Hej Mercedes, Tak, proszę. znasz młodego pelikana? Czy możesz to powtórzyć? Czy znasz młodego pelikana? Za mało ma wiedzę jeszcze. Dobra, wiecie co? Ja się przenoszę do tyłu, obejrzeć sobie jeszcze kawałek vloga. Polecam. Cyk, patrzcie jak ja mam stołeczek tutaj. Siadamy. Pas. Podgłośniamy. Próbowałem strzelać z tego karabinu, ale coś tam pewnie zablokowane było. Widano. Klikałem wszystko. Na vlogu oglądamy vloga. Poszło na kwalifikację. Ja oglądam, odpoczywam i widzimy się za chwilę. W tym momencie prawie dojechaliśmy na tor. Jest już Pokaż, ciemno. co tu się dzieje na drodze. Niespodziewanie już spadł śnieg. Wcześniej pytałem się Mercedesa, jaka będzie pogoda, to mówił, że dzisiaj w nocy i jutro ma padać śnieg. No i miał rację. Jak na razie jest pół stopnia, czyli już można powiedzieć, że zamarza. Powoli zamarza. Na drodze jest śnieg, więc jak takie warunki będą jutro, no to będzie chyba trochę helikopter w ogniu. No, jak nie zmienimy opon naprzód, to kurde będę skręcał to chyba nogami. Nie mamy opon naprzód zimowych. Taka sytuacja. Taka sytuacja. Więc jakby mamy to co mamy. O, no i tak można jechać. No tutaj LED bar trochę dużo daje. Normalnie dzień się zrobił, no. O, bez z. No takie coś to na rajdzie mieć to skarb. Na rajdzie, w którym jest odcinek w nocy. No tak to można nagrywać, wszystko widzicie. Wjeżdżamy. Dzisiaj mamy piątek, jutro zaczynają się treningi, będzie sobota. A jak na razie nikogo nie ma. No pewnie jutro wszyscy się zjawią. A my śpimy na torze. Gdzie stajemy?
Tutaj pewnie przy tej skrzynce, nie? Oficjalnie dojechaliśmy. Witam Was, kochani, dnia drugiego w Toruniu. Staliśmy, mama przyjechała tak samo z nami. Samochód już chodzi, tato jest. Jesteś gotów? To zapraszam. Jestem gotowy, więc poczekajcie, postawię Was tutaj. Kurtkę bierzemy. Nie, to nie jest moja. Jezu, ja nie wiem, gdzie są moje rzeczy. 3 days later. 2000 years later. O, zakładamy. Oczywiście wszystko w moim kolorze. Czapa też, młody pelikan. Musi być. O! No i mamy śnieg. Więc przynajmniej dzisiaj treningi na śniegu. O, tak demontuje zderzak. Normalny śnieg. Nie postawili tu armatki i nie nasypali, tylko z nieba leci. Pamiętaj, że nie masz opon zimowych. No wiem właśnie, w tym jest największy problem, że jeżdżę na oponach, na których jeżdżę w lato. Zobaczymy, czy ślisko. O kurde, jest lodowisko. O, to będzie śmiesznie. Dobra, ja wsiadam do samochodu. Montuj się. Co? Montuj się. Kurtka. Na wieszak. Zobacz sobie najpierw jak sytuacja ogólnie na tym placu treningowym, dobra? Trzeba nią. Otwieraj się ręcznym. No podpieram się, że jadę na wprost. Musisz kombinować. To jest nauka jazdy w ciężkim terenie. Co, na tor? Powodzenia. Na tor?
się lata? No nie wyszło. Tak ma być. Na ostatniej prostej leciałem w ostatni lewy zakręt i mnie dupą wciągnęło i wciągnęło mnie przodem. Super. Tato się zabiera do mycia mojej fury, coś tam tworzy z tym kerszerem. Lecisz, tato. Zaraz maskę będzie miał, to będzie ciekawie. Śnieg cały czas pada, na kamerce nie wiem czy widać, ale błota schodzi. A tutaj jak jeździłem tam po placu, nie na torze, to normalnie skręcałem i jechałem do przodu. A na torze jest wyślizgana nitka, po której jest tylko mokro, ale jeżeli chce się jechać na lewej nodze, to jest strasznie ciężko z tego powodu, że przednimi kołami łapie się śniegu i wtedy to jest jak jest, blokuje koła. Lecimy prosto. W tym przejeździe nie było agro i przyszli do mnie pani. Chcieli być na vlogu, więc jesteście. Dziękujemy. Cześć. Pozdrawiamy. Dokładnie tak. Idę się na chwilę ugrzeć do kampera i zaraz wracamy na tor. Witam Was kochani serdecznie na koniec dzisiejszego dnia, czyli soboty. Dzisiejszy dzień bardzo udany, prawie cały dzień po śniegu. Pod koniec treningów zaczęło się robić tylko mokro. Jak jechałem nawet za Borysem, zaczął dym wychodzić spod kół. Samochody są dosyć ubrudzone. Mój to normalnie cały z błota, patrzcie to. Śniegu coraz więcej. A jeżeli chodzi o jazdę, to ten dzień zakończamy. Witam Was kochani serdecznie w niedzielę. Samochód za mną już stoi, jest odpalony. Rygle nawet do Was, przed chwilą rygał do Was światełkami. Śnieg cały stopniał. Jedynie co zostało to bałwan, który tam stoi. Zaraz wyjeżdżamy, wiatr wieje. Na razie jeszcze mało samochodów, ale zaraz powinny się zacząć zjeżdżać lawety, a ja Was przykleję zaraz na samochód i idziemy pojeździć. To zaczynasz trening? Tak, wyjeżdżamy na tor. Dobra, temperatura jest? Zaraz będzie. 70. Rozgrzej opony na tym. Auto zatankowane, olej sprawdzony. Powodzenia. Dobra.
Przyszedł w tym momencie do mnie wujek Peter, Dziadek! którego możecie kojarzyć właśnie z takiego fajnego kombinezonu. Jest on organizatorem właśnie tych treningów, na których dzisiaj i wczoraj byliśmy. Wujek, powiedz, jak sprawowałem się na tych treningach, bo jechaliśmy nawet razem parę. No powiedz, jak ci się podobało. A mi się bardzo podobało na treningach, była różnorodność, były zamiany tras, jechaliśmy pod prąd, w normalną stronę. Było też dużo zawodników, do których było można się podoklejać, Dokładnie. więc było fajnie. No ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak jeździsz i jaką linią i jak szeroko, więc co tutaj mówić, musisz więcej trenować i zaraz na Drift Masters się widzimy. O, może się uda w tym roku. No więc no jeździłeś fajnie, twój kolega też, macie fajnie auta dostrojone, więc tylko treningi, najlepiej u Petera i działamy, nie? No tu w Toruniu tor ogólnie fajny jest, nie? Jest bardzo fajny tor, bo da się na nim bardzo fajnie jechać pod prąd i widać Dokładnie. normalną No i są stronę. duże patelnie i są szybkie przekładki, więc wszystko to, co w drifcie musimy trenować, nie? Dokładnie. Bardzo dużo na tym torze można się nauczyć. Więc zapraszamy wszystkich, treningi co miesiąc u Petera i Pelikana młodego, więc możecie wpadać. Wszyscy mogą jeździć od 9 lat, a nawet 8 do 85. Jak macie gruza, to przyjeżdżajcie, jak nie macie, to my mamy w swojej szkółce. Podpowiemy, jak zobaczymy, jak jeździcie, więc zawsze będzie coraz lepiej. Więc zapraszamy na treningi. Yo! W mojej BMC wahacz się trochę wykrzywił. Geometria jest przestawiona i nie mogę złapać kątu. Często po prostu nie mam przyczepności, nie odpycham się w ogóle w parach, nie mogę dociągnąć do tego mojego przeciwnika, czy tam można powiedzieć, że lidera, którego ja muszę gonić. W tym momencie zakończamy tego vloga. Bus już tam stoi, jest podpięta do niego laweta. Zaraz wjeżdżamy na lawetę i wracamy do domu, więc łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Mam nadzieję, że ten vlog się Wam bardzo podobał i do zobaczenia.